Amadeusz Kocan, jestem reżyserem Ostatnich ludzi Czarnobyla. Kim są te osoby? Kim są samosioły? Wiesz co, samosioł to jest osoba, która to jest rdzenny mieszkaniec terenów Czarnobyla i dookoła. I oni jakby zostali przymusowo przesiedleni stamtąd. I nie godząc się z tym, co jakby zrobił rząd, co tam się stało, wracali tam niejednokrotnie, a wielokrotnie, nielegalnie, aż do takiego momentu doszło, że władza machnęła na to ręką i przydzieliła im status samosioła, czyli samoosiedleńca, który po prostu niby w teorii mieszka tam legalnie, ale nielegalnie. Co nimi kierowało w ogóle, że tak bardzo chcieli tam powrócić, że pomimo zagrożenia wracali tam? Wiesz co, wydaje mi się, że to, że raz mieli tam bardzo dobrze, w sensie ziemie były naprawdę żyzne, no ich majątki, to były jednak dużo wsi dookoła. To wszyscy samosiołowie praktycznie, których odwiedzamy, to są wioski dookoła Prypeci. I tutaj oni jakby pozostawili całe swoje dobytki, a w zamian często podostawali na przykład jednopokojowe mieszkanie w bloku. Więc podejrzewam, że nie chcieli się po prostu pogodzić z tak dużą stratą. Mało tego, pamiętali dobre czasy. I do tego wydaje mi się, że jeszcze ciężko było im wytłumaczyć na przykład, co to jest promieniowanie. No bo nie widzisz tego, nie słyszysz tego, nie czujesz tego. Po prostu ktoś ci mówi, że coś jest i masz stąd iść. Więc myślę, że to nimi kierowało, żeby tam wrócić. No i właśnie, a propos promieniowania. Dlaczego rząd, skoro twierdził, że jest tam niebezpiecznie, że mieszkanie, życie tam jest śmiertelne, postanowił jednak, okej, to wy możecie sobie, nie wiem, umrzeć tam, czy na jakiej zasadzie? No bo nie bali się promieniowania, tego, że z tymi ludźmi coś się stanie? Wiesz co, to wysiedlanie dookoła, przynajmniej z tego, co mówią ci niektórzy samosiołowie, bardzo często było bezpodstawne. Do tej pory na przykład niektórzy zrobili badanie gruntu, badanie wody i nie ma tam promieniowania. Bo chodzi o to, że to promieniowanie poszło w różne strony. Chmura promieniowania poszła w różne strony i jakby nie wszystkie te wioski, które zostały wysiedlone, zostały napromieniowane. I tutaj właśnie jest ten problem, bo bardzo wielu z nich, których wróciło, no jakby nawet nie odczuło tych skutków promieniowania, ponieważ ich w tych miejscach nie było, mimo że to było bardzo blisko. W Kijowie było większe promieniowanie niż na niektórych wioskach w Czarnobylu. Ilu ich było i ilu jest tych samosiołów? Czyli jaka to jest skala w ogóle? Było ich chyba koło paru tysięcy, a teraz obecnie zostało ich koło od 50 do 40 osób. Czyli bardzo mało. Skąd ten spadek? Wyprowadzają się czy... Ja myślę, że część z nich, tak jak się przesiedlała, no to się przesiedliła, część poumierała. Tam tak naprawdę co roku jak jeździmy, to co nas nowy przyjazd kogoś już nie ma. Jakby to są starzy ludzie i co roku jest ich po prostu coraz mniej. No właśnie, starsi ludzie, średnia wieku, czy tam są młodzi ludzie, czy tylko właśnie starsze osoby? Jak to wygląda? Głównie starsi, no i jakby ta rozpiętość najmłodszego chyba samosioła, którego poznałem, to ma 60 plus. A najstarszego 93 lata. Czyli głównie starsze osoby. Starsze, tak. No, głównie starsi ludzie. Czasem dzieci zostały z rodzicami lub pomagają im tam, ale to jest naprawdę rzadkość. Rodziny czasem przyjeżdżają do nich, ale to też nie jest takie proste, bo władze nie zawsze się na to zgadzają, więc ci starsi ludzie po prostu zostają tam sami ze sobą i jakoś muszą sobie radzić. Czyli co, jest to jakaś wioska, która sobie żyje na zasadzie getta, czy to, że osoby z zewnątrz nie mogą tam przyjechać, czy oni tam mogą sobie żyć, ale rząd ich pozostawił samych sobie, jeżeli chcecie sobie tam żyć, to umierajcie? Jak to wygląda? Nie ma tam żadnych sklepów, więc oni żyją z tego, co sami sobie wyprodukują. Do tego dochodzi administracja, która teoretycznie im pomaga, ale ta pomoc jest średnia, ponieważ na przykład mamy sklep obwoźny, który przyjeżdża tylko raz w miesiącu. Czyli na cały miesiąc należy kupić sobie prowiantu, czyli chleba, tak? Na miesiąc chleba sobie kupimy i jakieś warzyw czy czego, co się zaraz zepsuje. W lato jeszcze jest okej, bo oni sobie plewią swoje ogródki, więc jakoś dają radę, ale no w zimie jest problem, bo ciężko jest to zmagazynować, żeby po prostu jakoś godnie sobie żyć. Ich emerytury są bardzo niskie,
Jedna babuszka, którą poznaliśmy, miała emerytury 1000-1800 hrywien. To jest w przeliczeniu na dolary około $35 na miesiąc, nie? No, do tego płacą normalnie za prąd, jeżeli mają oczywiście i tak dalej. No właśnie, w jakich warunkach oni żyją tam? Obecnie chyba już wszyscy samosiłowie, którzy pozostali, mają prąd. Aczkolwiek jest on często wyłączany, czy jeżeli są jakieś wichury, no to wiadomo, no jak u nas. Ale wcześniej, rok wstecz i 2 lata wstecz, jeszcze bardziej, byli również samosiłowie, którzy w ogóle prądu nie mieli. Także no, oni byli najbardziej poszkodowani, no bo wyobraźmy sobie teraz życie bez prądu, bez światła, tak? Gdzie w zimę tak naprawdę większość dnia to jest noc. Skąd w ogóle pomysł na film o Samosiołach? To się zaczęło po prostu od czystej chęci pomocy i zdania relacji z tego. Nasz pierwszy film po prostu był nagrywany przy okazji. Pomagaliśmy tutaj, przede wszystkim Krystian był inicjatorem tej całej akcji, także zorganizował akcję, gdzie ludzie mogli wesprzeć nas w tej pomocy. No i tutaj jechaliśmy do tych osób, żeby im kupić właśnie tego, czego im brakuje, ubrań, pytaliśmy o leki, o jedzenie, staraliśmy się pomóc w rzeczach domowych typu samo narąbanie drewna, naprawa okien. A jak pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z nimi? Jak zareagowali na kamery, na zdjęcia? Moje pierwsze spotkanie było w 2015 roku i tutaj mamy taką w ogóle sytuację, że to było spotkanie w grupie. Pierwszy samosioł, którego spotkałem, nazywał się Iwan, miał na imię Iwan. Był mocno schorowany, wtedy jeszcze żyła jego żona. On zresztą też, dowiedzieliśmy się niedawno, że umarł i to był pierwszy samosioł, którego poznałem. On po prostu nie zwracał uwagi na tych ludzi. On tak jakby przyjechali do niego znajomi. Rozmawiał ze wszystkimi, mało kto go rozumiał, poza przewodnikiem. No i jakby zadawane pytania przez przewodnika, następnie tłumaczone dla nas. Jeżeli chodzi o samą kamerę, nawet o nasze przyjazdy, to dla wielu z nich ona jest po prostu niewidzialna. A do tego to są tak ciepli ludzie i tak uczynni, że oni bardzo często to, co dostaną, od razu chcą nam oddać. Albo to, co oni mają, czyli pierwsze co, już zakrywają stoły wszystkimi najlepszymi rzeczami, jakie mają i chcą nas częstować, mimo że wcale nie mają tego dużo i mają prawdopodobnie to wszystko wyliczone. A tutaj jakby bez żadnego zastanowienia wyciągają słoiki z ogórkami, samogon i całą resztę. W ogóle taka śmieszna anegdota, tutaj oni jakby chleba używają do wszystkiego, także jedzą chleb z ziemniakami, wszystko z chlebem. Jeżeli nie zjesz chleba, to znaczy, że się nie najadłeś. Zwróciłeś uwagę, czy więcej jest mężczyzn, czy kobiet? Zdecydowanie kobiet. Zdecydowanie kobiet. Więcej jest babuszek niż dziaduszków. Wydaje mi się, że po prostu za bardzo zniszczeni życiem, może mieli cięższą pracę fizyczną, chociaż nie wiem dlaczego. Jest zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn. I zazwyczaj, jeżeli mamy tutaj do czynienia z dziadkiem, to jest on o wiele słabszy i fizycznie, i psychicznie od babuszek. Jak wygląda taki typowy dzień Samosioła? O, właśnie w dokumencie też o to zapytaliśmy, jest to bardzo ciekawe. Każdy do tego poszedł trochę inaczej. Jedna pani bardzo śmiesznie nam odpowiedziała, no a co tutaj robić, jak nie ma krowy? Załóżmy, że jest lato, no to jak to wygląda? Lato akurat wydaje mi się jest dla nich bardzo, bardzo pracowite, ponieważ mają naprawdę żyzne ziemię. Mają jeziora, w których łowią ryby. Tutaj mamy sytuacje, w których oni jakby to w lato muszą sobie narobić jedzonka na całą zimę. I tutaj jakby mają co robić. W momencie, kiedy mamy już jesień, zimę, tutaj się pojawiają problemy, ponieważ, problemy. No, za dużo atrakcji to tam nie mają. Myślę, że też są zmęczeni życiem i niekoniecznie im się chce bawić w jakieś inne rzeczy. Nie chcą wrócić do cywilizacji, nazwijmy to tak, żeby im było łatwiej. Pewnie mają rodziny jakieś, które by im chętnie pomogły, przyjęły pod dach. Wyróżnimy 2 typy samosiołów. Jedni samosiołowie to są właśnie ludzie, którzy nie mają rodziny, zostali tam sami, naprawdę nie mają nikogo innego. Bardzo często jest tak, że na przykład córka lub syn został z matką, żeby im pomóc. Matka odeszła, a córka lub syn został tam i żyje i nie ma jakby
nic innego na zewnątrz. To zostało tylko tam, więc mamy tutaj tragiczną historię, ale też są ludzie, których odwiedza rodzina, którzy nawet chcą wyciągnąć swoich rodziców właśnie do, załóżmy, Kijowa, no ale oni nie chcą. I tutaj to też wynika z paru, wydaje mi się, ciekawych aspektów. Jeden aspekt to jest taki, że to jest ich cały dorobek życia i ktoś tego po prostu nie poszanował i on nie chce tego oddawać, a drugi to jest spokój. Po prostu zero zgiełku. Wielu z nich, jak rozmawialiśmy, po prostu uciekło z miasta, mimo że dostało, załóżmy, chociażby to mieszkanie jednopokojowe w bloku. To uciekło z tego miasta z powrotem do Czarnobyla po to, żeby wieść spokojne życie, bo nie mogli wytrzymać tych spalin, tych jeżdżących aut, nie mogli tego pojąć, co tam się dzieje. Czyli oni tak naprawdę, pomimo ciężkich warunków, nie narzekają, nie są smutnymi ludźmi. Nie, myślę, że to przychodzi po prostu z czasem, jak zostają sami. Samotność im najbardziej doskwiera, bo trudy życia to jest jedno i ktoś ma trochę gorzej, ktoś ma trochę lepiej. Ja myślę, że największym problemem właśnie jest ta samotność, czyli to, co chcemy też im najbardziej dać, czyli swój czas. Czyli mają tam sąsiadów? Jakie oni mają odległości do siebie? Bo w tym momencie, jak mówię, że zostało ich bardzo niewielu. Obecnie to jest paru samosiałów chyba tak rozrzuconych, jak dobrze pamiętam, po prostu, że mieszkają na całą wieś sami. I tak było też wcześniej, że była babcia Olga, która po prostu mieszkała sama bez prądu w wielkim opuszczonym lesie. Ale też są takie skupiska po 5-8 osób, ale jak to jest na wsi, nie szczególnie się lubią, ale sobie pomagają. Tak to ujmijmy. Czy ten film jest z ostatniej wyprawy, czy to jest połączenie kilku wypraw? Nie, to film jest z jednego konkretnego wyjazdu, aczkolwiek przez te wszystkie inne poprzednie wyjazdy dowiadywaliśmy się i nakierowywaliśmy się, tak naprawdę tworzyliśmy poniekąd swoją bazę wiedzy, co później będziemy mogli nagrywać i pokazać. Na samym początku właśnie to było tylko dokumentowanie wyjazdu. Z czasem się okazało, że te historie i ci ludzie są tak niesamowici, że naprawdę szkoda jest ich nie pokazać. Także tutaj później 2 lata się praktycznie przygotowaliśmy do nagrania tego dokumentu. Czy po nakręceniu tego filmu będziecie dalej jeździć? Będziecie dalej filmować? Filmować nie wiem, na pewno będziemy dalej jeździć i pomagać. Ja mam pewien plan na udokumentowanie jednej historii, ale to niestety w przyszłości się okaże, jak to pójdzie. Co z przyrodą, która tam występuje? Czy są rzeczywiście jakieś mutacje zauważalne? Jakieś mutacje może i były, ale wydaje mi się, że niedużo. Przyroda przyjęła tak naprawdę wszystko. Mamy do czynienia, możemy tam naprawdę zobaczyć masę dzikiej zwierzyny. Sami napotkaliśmy na konie Przewalskiego, które akurat pod elektrownią sobie skubały trawę. Co jest poniekąd bardzo piękne, bo jakby pozostałości po człowieku zaczynają znikać w przyrodzie. Przyroda wszystko sobie sama z powrotem zabiera. To teraz takie pytanie, gdzie można znaleźć Was, czy napromieniowanych, bo wspomniałeś o nich, żeby jakby ktoś chciał wesprzeć, albo czy jest możliwe, żeby też się wybrać na taką wyprawę razem z Wami? Na taką wyprawę możliwe. Wszystko na stronie napromieniowani.pl i tyle. Dobra, gdzie można obejrzeć ten film? A to nie wiem.